Cześć wszystkim, dzień dobry. Zgodnie z obietnicą z poprzedniego króciutkiego wideo, dzisiaj chcę opowiedzieć Wam więcej o projekcie Głęboczek. Opowiem o tym, jak to się stało, że zaczęłam szukać takiej nieruchomości, jak wyglądały te poszukiwania i wreszcie, co być może jest najbardziej interesujące, co chciałabym zrobić w tym miejscu. Historia zaczyna się dosyć dawno, w 2019 roku, czyli przed pandemią, kiedy zaczęli mnie wkurzać sąsiedzi. Sytuacja wygląda tak, że mieszkamy w dosyć przyjemnej części Poznania. Jest tu trochę lasu, jest tu trochę zwierząt, dojeżdża tu tramwaj. Natomiast zimą pojawia się jeden wielki problem, mianowicie część moich sąsiadów pali w piecu wszystkim, co tylko wpadnie im w rękę. No więc na początku 2019 roku siedziałam w domu, zamknęłam wszystkie okna, włączałam wszystkie oczyszczacze powietrza, one się wszystkie paliły na czerwono i myślałam sobie, jak fajnie byłoby uciec do lasu. No i zaczęłam szukać działki w lesie. Te poszukiwania nie były tak trudne, jak trudne są dzisiaj, dlatego że te leśne działki wtedy nie cieszyły się aż takim powodzeniem. To pandemia sprawiła, że ludzie zatęsknili za naturą, zapragnęli możliwości ucieczki do lasu. Oczywiście nie twierdzę, że nikt wcześniej nie lubił lasu, natomiast skala jest zupełnie inna. I znalazłam tę działkę stosunkowo szybko. Co prawda musiałam skorzystać z pomocy Biura Nieruchomości, ponieważ dosyć trudno było mi odfiltrowywać ogłoszenia w internecie. Działka w lesie mogło oznaczać wszystko. Teren, który jest przeznaczony tylko na uprawy i nie wolno tam mieszkać. Teren rezerwatu, na który nie można go posiadać, ale nie można na niego wejść. Działki, pracownicze ogródki działkowe, przeróżne rzeczy. Ogólnie chciałabym polecić takie rozwiązanie. Uważam, że praca z doświadczonym agentem nieruchomości jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ dobrzy agenci nie tylko mają szybciej dostęp do ofert, widzą oferty, które nie są jeszcze oficjalnie na rynku, ale też mogą nas uchronić przed popełnieniem poważnych błędów, takich jak na przykład zakup pięknej leśniczówki w środku lasu, która za rok nie będzie już w środku lasu, tylko będzie przy nowej drodze ekspresowej. Takie oferty naprawdę są na rynku. To, co widzimy na zdjęciu, jest to działka, którą kupiłam w podpoznańskim Tucznie. Jak widać, zarośnięta, zaniedbana, zapomniana. Postanowiłam ją uporządkować i ruszyłam od razu do działania. Jeszcze w 2019 roku, co jest jednym z największych łutów szczęścia w moim życiu, udało mi się postawić na niej domek. Tutaj widzimy ten domek. Przyjechał w całości, jest wyprodukowany przez podpoznańską firmę. W opisie wideo umieszczę link do ich strony. Uważam, że dobrych fachowców trzeba sobie polecać. No i tutaj widzimy, poznaniacy pewnie są w stanie dokładnie powiedzieć, w którym miejscu jest zrobione to zdjęcie. Jedno z większych skrzyżowań w Tucznie, natomiast tutaj domek jedzie na naszą działkę. Postawienie go tam nie było najprostszym zadaniem, ale na szczęście wszystko się udało. Zaraz po montażu domeczku wyglądało to tak. Oczywiście w pandemii działka ta okazała się wielkim wybawieniem. Uważam, że pomogła uratować zdrowie psychiczne mojej rodziny i nawet niektórych przyjaciół. A tutaj mam taką garść wspomnień z tej działki. Konie z rancza Dębogóra. Rancho zgodziło się przyjechać do nas, powodzić dzieciaki na małej imprezce za naprawdę symboliczną opłatą. Widzimy powódź na naszej działce, kiedy w upalne lato, kiedy ziemia była zaschnięta na wiór, spadło naprawdę dużo wody i nagle mieliśmy na działce jezioro. Widzimy moje dziecko uczące się jeździć na rowerze, namioty przyjaciół. Widzimy, jak wyglądała tam zima. Udało mi się stworzyć naprawdę magiczne miejsce. Oczywiście na tym historia się nie kończy. Ja mam też świadomość, że czekacie na historię o Głęboczku, a ja opowiadam o Tucznie, ale jeśli mam przedstawić pełną historię tego, jak do tego doszło, to rzeczywiście muszę zacząć tutaj. To, co widać na tym zdjęciu, to jest widok na las z tej działki, którą udało mi się znaleźć. Wygląda to jak ostatnia działka we wsi, natomiast zorientowałam się po pewnym czasie, że tak naprawdę ta moja działka
wcale nie jest ostatnią działką od lasu. Że za nią jest jeszcze jedna działka, właściwie dwie działki administracyjnie, opuszczona kompletnie. Tak mniej więcej wyglądała ta działka. Wprawne oko powinno zauważyć, że mamy tutaj jeszcze ukryty stary domek letniskowy. Nie mam niestety dobrych zdjęć tego domku sprzed remontu. To jest zresztą jeden z powodów, dla których tak bardzo chcę udokumentować pracę w Głęboczku. Domek ten był w tak fatalnym stanie, że właściwie nikt, żadni znajomi, żadni fachowcy nie wierzyli mi, że da się go doprowadzić do stanu używalnego. Był zrujnowany z powybijanymi szybami. Widać było, że przez kilka lat mieszkali tam bezdomni. Ale podjęłam się tego zadania. Zaraz zobaczycie, jak to się skończyło. Tutaj mam taką fotkę już po zakupie tej następnej działki, ale jeszcze przed przestawieniem płotu. Zakup tej działki to też jest długa historia. W pewnym momencie musiałam skorzystać z usług prywatnego detektywa, ponieważ nie byłam w stanie skontaktować się z obecnymi, z poprzednimi już teraz właścicielami. Postawiłam tam leśną altankę. Leśna altanka też jest ciekawym wspomnieniem. Chciałam mieć taką altankę, jakiej widujemy na leśnych parkingach, na przykład w Borach Tucholskich. Okazało się, że tego typu altanki są realizowane zasadniczo tylko przez zakłady stolarskie przy nadleśnictwach. Udało mi się zamówić taką altankę w jednym z takich zakładów. No i przyjechali do mnie na 2 dni panowie z budżetówki w delegację. Pracowali od 7 do 15, później mieli przerwę, musiałam im zapewnić nocleg, no i od 7 do 15 następnego dnia dalej stawiali altankę, z której jestem bardzo zadowolona. Przygód było więcej. Tutaj widzimy jedną z bardziej niebezpiecznych przygód, kiedy duże drzewo, to jest świerk ogromny, przewróciło się właściwie 20 cm obok świeżo wyremontowanego domku. Rozpoczęłam wtedy współpracę z dendrologiem, z osobą, która bardzo dobrze zna się na drzewach, jest w stanie opowiedzieć o tym, które drzewo jest chore, które drzewo za mocno się pochyla. Ja drzewa bardzo kocham, nie chcę prewencyjnie wyciąć wszystkich drzew na leśnej działce, natomiast już teraz też trochę lepiej wiem, na co trzeba uważać. Tutaj mamy jeszcze widok z innej strony. Widzimy, że korzenie tego drzewa były bardzo, bardzo małe. Dowiedziałam się później od starych mieszkańców Tuczna, że świerki samosiejki w tej okolicy często mają chorobę korzeni. I tutaj jeszcze widzimy kikutek tego drzewa. Tak, zostawiłam pień, mamy na nim karmnik dla ptaków i on przypomina nam o tym, co tam się stało. A jeżeli przyjrzycie się lepiej temu zdjęciu, to zobaczycie, że tuż za płotem widzimy tutaj stado saren, danieli właściwie, które lubią wylegiwać się za tym płotem. Tutaj jeszcze szybkie spojrzenie do środka tego odnowionego domku. Kuchnia jest z Ikei. Moim zdaniem całkiem dobrze wkomponowuje się w klimat domku. Trochę później postawiłam tam jeszcze domek na drzewie. Również mogę polecić poznańską firmę, która go wykonała. Tak wygląda w środku. No i w tym czasie zdam sobie sprawę z tego, że jestem w takiej sytuacji, że trochę niechcący, bo właściwie z zakupem tej drugiej działki chodziło mi tylko o to, żeby przypadkiem nie kupił jej ktoś inny, kto wykarczuje wszystkie drzewa. Ponieważ miałam te 2 domki, postanowiłam, że jeden z nich będę wynajmować. Czasami wynajmowałam nawet 2, jeżeli sama byłam w jakiejś dłuższej podróży. No i dosyć szybko zostałam tak zwanym superhostem na Airbnb. Różne warunki trzeba spełnić, odpowiadać odpowiednio szybko, mieć odpowiednio wysokie oceny. Przyjeżdżali do mnie ludzie, może nie z całego świata, ale naprawdę z daleka, z Włoch, z Turcji, z Jordanii, oczywiście również masowo z Polski czy z Niemiec, z okolic Berlina. Z Berlina do Poznania jest dosyć blisko, a ceny u nas są jednak zauważalnie niższe. Ja w tym wszystkim zdałam sobie sprawę z tego, że ogromną satysfakcję daje mi organizowanie ludziom wypoczynku, organizowanie ludziom czasu, polecanie im atrakcji, szykowanie wnętrz i okolicy tak, żeby była dla nich przyjemna. Sama jestem informatykiem, myślę, że chwilę później jeszcze to będzie miało większe znaczenie, więc może o tym opowiem. Natomiast zdałam sobie sprawę z tego, że ten biznes gościnności, hospitality, mikrohotelarstwa to jest coś, co dla mnie jest po prostu naprawdę udanym hobby. No i mogłabym funkcjonować w ten sposób długo i do dzisiaj, gdyby nie to, że w pewnym momencie
na działkę obok wprowadzili się nowi sąsiedzi z mizofonią. Mizofonia jest to nadwrażliwość na dźwięki, no i okazało się, że mimo że relacje z sąsiadami mam bardzo dobre i nie uważam, żeby to byli wyjątkowo złośliwi ludzie, pozdrawiam serdecznie, jeżeli obejrzą to nagranie, natomiast przeszkadza im hałas, przeszkadzają im krzyki dzieci, no i całe to przedsięwzięcie związane z wynajmem stało się trudniejsze. Przyjeżdżali do mnie goście z dziećmi, które krzyczały, sąsiedzi odpowiadali na to dosyć głośną muzyką. Ogólnie zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli chcę oferować wypoczynek w lesie, to idealnie byłoby znaleźć takie miejsce, w którym naprawdę nie ma sąsiadów, w którym z jednej strony moi goście będą mogli odpocząć i nikt im w odwecie nie puści Rammsteina, ale z drugiej strony oni też, jeżeli akurat będą chcieli głośno porozmawiać przy ognisku, nie będą przeszkadzali sąsiadom, którzy mieszkają tam na co dzień. I z tego powodu postanowiłam poszukać innego miejsca. Jeśli chodzi o moją działkę, jeżeli ktoś uważał od początku tego nagrania, to kojarzy, że są to właściwie 3 działki. 2 z nich sprzedałam przyjaciołom, także mamy tam, można powiedzieć, małą komunę. Sobie zostawiłam tę ostatnią działkę, właśnie tę z domkiem na drzewie i rozpoczęłam poszukiwania nowej nieruchomości. No i w ten właśnie sposób rozpoczęłam poszukiwania nowej nieruchomości w lesie albo przynajmniej na odludziu niedaleko lasu. Przez 2 lata poszukiwań, to było już po pandemii, więc ceny wyglądały zupełnie inaczej, obejrzałam dziesiątki nieruchomości. Nie będę w stanie pokazać Wam wszystkich. Chcę pokazać kilka, te akurat, które znalazłam na szybko w swoim archiwum, żeby dać Wam pojęcie o tym, jak różne były te nieruchomości i też na jak różne pułapki trzeba uważać. Ta nieruchomość, którą widzimy tutaj na zdjęciu, jest to stary dom, który szczerze mówiąc bardzo mi się podobał, jest bardzo blisko lasu, natomiast największy problem z nim był taki, że ta nieruchomość jest otoczona całkowicie jednym sąsiadem. Jest droga, która prowadzi do tej nieruchomości, a dookoła jest tylko jeden sąsiad i nauczona doświadczeniami Stuczna, bardzo nie chciałam znaleźć się w takiej sytuacji, gdzie jestem takim mniejszościowym sąsiadem, którego łatwo na przykład zakrzyczeć. Tutaj widzimy jedną z droższych nieruchomości, które oglądałam. Ta konstrukcja w tle to jest nawet basen. Natomiast ta nieruchomość znajdowała się w środku wsi przy kościele, co też nie było dla mnie wymarzoną nieruchomością. Tutaj mamy stary młyn na granicy lasu w Bydgoszczy, stosunkowo niedaleko Poznania. Bardzo ładne miejsce, tylko miejsce w tragicznym stanie, które za każdym razem, kiedy sprawdzałam, kosztowało kolejne 100 000 więcej. Tutaj mamy przepiękną, magiczną nieruchomość niedaleko Pyzdr, nad którą nawet się zastanawiałam, natomiast tutaj trudność polegała na tym, że ta akurat nieruchomość była w dosyć dobrym stanie. Piękny dom, piękny stary dom na ogromnej działce i wymagało to by ode mnie wzięcia kredytu, na który co prawda teoretycznie miałabym zdolność, natomiast banki nie są specjalnie skłonne do dawania kredytów hipotecznych na działki wielkości 10 000 m², czy w tym przypadku to było nawet więcej, więc musiałam szukać dalej. Tutaj mamy stary ośrodek wczasowy. Tutaj z kolei wahałam się dosyć długo. Jedna sprawa to były koszty remontu, druga sprawa to było to, że obok niego jest miejska plaża i taka miejska plaża z jednej strony może być wielkim plusem, bo można z niej skorzystać, ale z drugiej strony ja szukałam ciszy i odludzia, a takie miejskie plaże mają to do siebie, że potrafi na nich być naprawdę głośno. Tutaj mam jeszcze zdjęcia ze środka, naprawdę dosyć magiczny klimat wakacji w latach 80. Inna ciekawa nieruchomość, którą znalazłam, jest to dworzec w Zachodzku, to jest w Puszczy Noteckiej.
Bardzo długo obserwowałam tę nieruchomość, dlatego że ona miała być wystawiona na przetarg przez PKP. To jest piękna nieruchomość w lesie, przy drodze, ale w lesie, w chyba dosyć dobrym stanie. Próbowałam kontaktować się, czy moja pani od nieruchomości próbowała kontaktować się z PKP, ponieważ trwały przygotowania do tego przetargu, kiedy dokładnie ten przetarg zostanie ogłoszony. No i powiem szczerze, że byłyśmy dosyć mocno zniechęcane do stanięcia do tego przetargu, a następnie ogłoszenie zniknęło, także bardzo jestem ciekawa, co dokładnie się tam wydarzyło. Jedna ważna porada, którą chciałabym tutaj wyrzucić, jeżeli ktoś z Was również zamierza szukać takich nieruchomości. Jeżeli zdjęcie w ogłoszeniu pokazuje nieruchomość z 3 stron i wszystko wygląda przepięknie, ale 4. strony z jakiegoś powodu nie widzimy, prawie na pewno jest tam PGR albo wielka chlewnia. W tej chwili przechodzimy już do czasów współczesnych, czyli do nieruchomości, które można powiedzieć, że byłam gotowa kupić. Ten dom, który pokazuję teraz, jest to dom w Puszczy Zielonce. Puszcza Zielonka, Głęboczek jest w Puszczy Zielonce. To jest dla mnie idealny obszar, dlatego że ja tutaj nie szukam miejsca, w którym rozpocznę nowe życie, przeprowadzę się i będę prowadzić biznes. Mówimy o takim hobbystycznym projekcie na boku i dosyć ważne jest dla mnie to, żebym mogła tam jednak dojechać w dniu, kiedy również normalnie pracuję. Puszcza Zielonka jest pod tym względem idealna, natomiast z Puszczą Zielonką mamy taki problem, że tam bardzo często nieruchomości schodzą na pniu i w ogóle nie trafiają na rynek. Bardzo często, jeżeli ktoś wystawia na sprzedaż nieruchomość tam, to zaraz znajduje się sąsiad albo wujek sąsiada, który kupuje ją od razu. Więc to, że nieruchomości z tej okolicy pojawiają się na portalach, to jest może nie rzadkość, ale nie jest to wcale takie standardowe. No i tutaj pokazuję ogłoszenie, którego nie znalazłam w internecie, mimo dosyć zaawansowanych powiadomień. Znalazłam je na słupie ogłoszeniowym w Puszczy Zielonce, w jednej z miejscowości w Puszczy Zielonce. No i byłam bardzo zainteresowana. To jest dom nie w środku lasu, ale na granicy wsi, blisko lasu, z pięknymi terenami wokół. Kiedy udało mi się wreszcie dodzwonić do właścicielki, zostałam zapewniona, że jestem pierwszą osobą, która się odezwała. Mam kilka dni na podjęcie decyzji. Przyjechałam tam ze specjalistą od stanu takich starych nieruchomości. No i niestety okazało się, że jak to bywa w Puszczy Zielonce, pojawił się sąsiad z gotówką w kopercie i okazało się, że co prawda nadal mam pierwszeństwo wyboru, ale mój czas na decyzję skurczył się do 4 godzin. Mam taki zwyczaj, życie mnie tego nauczyło, żeby ważnych decyzji nie podejmować pod presją czasu, więc w związku z tym z tego zakupu ze sporą przykrością jednak się wycofałam. Kolejna nieruchomość, nad której zakupem zastanawiałam się bardzo poważnie, to ta. Tutaj nie jesteśmy już w Puszczy Zielonce, jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim, w takiej dosyć niewielkiej enklawie leśnej pomiędzy wsiami. Ten budynek to rzeczywiście dawna leśniczówka na dosyć dużej i dosyć ładnej działce. Tutaj po lewej stronie tego zdjęcia widać lipę, tutaj mamy widok na tę lipę z okna, jest na niej zawieszona huśtawka. Ogólnie cała ta działka była dosyć magiczna i oprócz tego budynku jest jeszcze na niej taki bardziej nowoczesny, mały budyneczek mieszkalny. Problemem w tym przypadku okazała się po pierwsze odległość od Poznania, to było jednak trochę dalej, ale przede wszystkim droga. W okolicy tej nieruchomości przez las przebiega asfaltowa, dobrej jakości droga leśna, która z obu stron wjazdu do tej enklawy leśnej jest oznaczona znakami zakazu wjazdu. Okoliczni mieszkańcy nic sobie z tego nie robią, natomiast formalnie właściciel tej nieruchomości nie ma prawa przejazdu tą drogą. Ma prawo przejazdu drogą gminną, która przebiega tuż przy tym budynku, tam po lewej stronie widać bramę. Natomiast ta droga gminna po prostu nie istnieje, jest jednym wielkim wykrotem. Właściciel tej nieruchomości postanowił przekonać mnie, że droga jak najbardziej istnieje i jest przejezdna, no i przewiózł mnie nią swoim wielkim jeepem z kierownicą po złej stronie, który chyba już nie mógł się poruszać po normalnych, publicznych polskich drogach. Jego samochodem rzeczywiście bez problemu przejechaliśmy, natomiast dotarło do mnie, że gdyby chciał mnie tam odwiedzić Niemiec ze sportowym BMW z okolic Berlina,
mógłby jednak do tej działki w ogóle nie dojechać. Dlatego również z pewną przykrością odłożyłam ten pomysł na półkę. Tutaj przechodzimy wreszcie do sedna sprawy, czyli do opuszczonego domu w Głęboczku. Sama niejednokrotnie przejeżdżam obok tego budynku, czy to na rowerze rekreacyjnie, czy też podróżując pomiędzy różnymi fachowcami, których zatrudniałam do pomocy w Tucznie, czy to do sprzątnięcia pomiędzy gośćmi, czy to do naprawienia płotu, czy to do przecięcia gałęzi. Zawsze mijając to miejsce, myślałam sobie, kurczę, jaki to jest piękny dom i to jest dokładnie to, czego szukam. Stary dom w środku lasu, któremu można dać drugie życie. Próbowałam kilka razy ustalić, do kogo należy, jednak wszystkie mapy, do których dotarłam, one nie pokazywały tutaj wydzielonej działki. Pokazywały ten dom jako po prostu stojący na wielkim terenie lasów państwowych i zakładałam zawsze, że jest to po prostu nieruchomość na terenie lasów, zapomniana i skazana na ruinę. Podczas tych 2-letnich poszukiwań, o których opowiadam, ustawiłam sobie sporo alertów, czyli jeżeli pojawiało się na jakimś portalu ogłoszenie zawierające moje słowa klucze w obszarach, które mnie interesują, dostawałam maila. No i pewnego pięknego dnia wychodziłam właśnie z siłowni i na moim telefonie pojawił się alert właśnie ten. Leśniczówka nad jeziorem w Puszczy Zielonka, no i na zdjęciu załączonym do ogłoszenia właśnie opuszczony dom Głęboczek. Nauczona doświadczeniem, ponieważ wiem, jak szybko znikają nieruchomości w Puszczy Zielonce, natychmiast zadzwoniłam do mojej pani od nieruchomości, żeby skontaktowała się z właścicielem i umówiła nas na oględziny. Droga z siłowni do domu zajmuje mi 10 minut. W czasie tych 10 minut stało się coś dosyć niespodziewanego, a mianowicie cena tej nieruchomości zmieniła się z 380 na 480 tysięcy. Co się stało? Moja hipoteza jest taka, że telefony właściciela nieruchomości, do pana Adama, z którym dzisiaj się już dosyć dobrze znamy, się rozdzwoniły i zrozumiał, że być może tę nieruchomość sprzedać za wyższą cenę. Nie ukrywam, że oburzyła mnie ta sytuacja. Natomiast mimo wszystko oczywiście pojechałam ten dom obejrzeć, zobaczyłam, w jakim jest stanie. No, jest w stanie dosyć trudnym. Może tutaj właśnie pokażę następny etap. Ktoś z Was pytał mnie o zdjęcia w środku, no to proszę bardzo, mamy tutaj zdjęcia w środku. Mamy bardzo zniszczony budynek, uszkodzone fundamenty, dziurawy dach, ubytki w ścianach. Dom jest na dosyć stromym zboczu, jest w trudnym stanie i oprócz tego jest również pod kontrolą konserwatora zabytków. Wydaje mi się, a właściwie wiem prawie na pewno, ponieważ rozmawiałam z i lokalnym konserwatorem, i dyrektorem wydziału, wiem, że tylko ja byłam osobą, która dotarła w ogóle do tego momentu spotkania z konserwatorem zabytków. Większość osób oczywiście, kiedy zobaczyła, że ten dosyć znany budynek jest wystawiony na sprzedaż, zainteresowała się, zamarzyła o mieszkaniu w środku lasu, natomiast mimo wszystko przestraszyła się, kiedy zobaczyła, jaki ogrom pracy trzeba włożyć w to miejsce. Tutaj nie będę chyba opowiadać całej tej historii. Przeprowadziliśmy dosyć długie negocjacje. Na początku pan właściciel nie chciał się zgodzić na zejście z ceny. Ja postanowiłam, że w takim razie chyba jednak złożę ofertę na tę leśniczówkę, którą pokazywałam przed chwilką. W takim ostatnim akcie desperacji zaproponowałam cenę, powiedzmy, pośrodku między tymi tutaj dwiema cenami, które widzieliście przed chwilką. I pan Adam rzeczywiście się zgodził, więc po dosyć długich formalnościach, tak jak wspominałam, w grudniu 2025 oficjalnie zostałam właścicielką tego budynku. Tutaj jeszcze może, żeby dobrze pokazać stan środka tego budynku, bardzo szybko mignę jednym zdjęciem, którego nie chcę tu za długo utrzymywać na ekranie. Takie zdjęcie tej nieruchomości również można znaleźć w internecie. Dochodzimy do momentu, w którym mogę opowiedzieć trochę o tym, co właściwie chciałabym stworzyć w tym miejscu. Na ekranie widzimy rzuty 3 poziomów tego budynku. Jak widać, różnią się one od siebie wielkością.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że to w ogóle jest dosyć mały budynek. To nie jest budynek, który nadaje się na hotel, nie jest to budynek, który nadaje się na imprezownię, w której będziemy organizować wesela. Jest to kameralny, lekko ponad 100-metrowy budynek w środku lasu. I ja bardzo bym chciała ten jego charakter zachować. W lewym górnym rogu mamy rzut pierwszego piętra. Pierwsze piętro to jest miejsce, w którym chciałabym po prostu zrobić 2 pokoiki na wynajem. Gdzieś tam postaram się wcisnąć łazienki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może uda mi się jeszcze na późniejszym etapie gdzieś w ogrodzie dostawić jakiś domeczek na kółkach, w którym będzie mógł się znaleźć trzeci pokój, żeby mogło z tego korzystać naraz trochę więcej osób. Jeżeli chodzi o parter, w tej największej części chciałabym stworzyć przestrzeń wspólną. Przestrzeń przede wszystkim warsztatową, na warsztaty planszówek albo RPGów. Swoją drogą znajomy stworzył niedawno platformę do umawiania się na RPG. Bardzo chętnie podlinkuję również w opisie wideo. Warsztatów przyrodniczych, takich jak zbieranie grzybów, ornitologia, warsztatów jogi i mindfulness. To jest również bardzo ważny temat, więc zamierzam tam postawić ogromny stół warsztatowy, ale również stworzyć ścianę, na której są lustra, których można użyć przy na przykład warsztatach jogi. Chcę na pewno postawić tam projektor, który przyda się przy różnych warsztatach. Ja sama w pracy zajmuję się strategią produktów technologicznych. Wyobrażam sobie, że ponieważ sama często szkolę ludzi, również zamierzam wykorzystywać tę przestrzeń do swojej własnej pracy. No a jeżeli w danym momencie dom będzie wykorzystywany po prostu przez osoby, które zarezerwowały pokoje, to będą tam mieć ogromną wspólną przestrzeń z aneksem kuchennym, ze stołem, w której będą mogły razem spędzić czas. Tutaj mamy taki mały pokoik, który myślę, że trzeba będzie zamienić na taką ogólnodostępną łazienkę dla osób, które korzystają z tej przestrzeni, ale nie wynajmują pokoi, a tutaj pewnie zrobimy małe biuro. Oprócz tego mamy jeszcze piwniczkę. No ta piwniczka jest malutka i pewnie będzie pełniła rolę magazynu, chociaż mamy tutaj jeszcze w tej chwili nieistniejącą werandę. Ten dom, widać to na starych zdjęciach, akurat teraz żadnego z nich nie przygotowałam, ale może pokażę przy następnej okazji, bo będę chciała opowiedzieć o historii tego miejsca. Była tam duża weranda, którą postaramy się odtworzyć i być może ją również podmurujemy, dzięki czemu ten poziom piwnicy troszeczkę się powiększy. Dobra, możemy iść dalej. Tutaj chciałam jeszcze opowiedzieć o skali problemów, z którą musi się mierzyć osoba, która chce podjąć się remontu tego miejsca. Widzimy tutaj mapkę tej nieruchomości, właściwie 2 mapki. Na tej małej można zobaczyć położenie nieruchomości na terenie lasu. Rzeczywiście jest otoczona tylko lasem, bardzo blisko przebiega droga, no i też dosyć blisko mamy do jeziora. Od jeziora oddziela nas tylko publiczny las. Wśród pewnie tuzina niespodziewanych, trudnych problemów, które ukazały się lub ukażą się w trakcie moich prac, jest między innymi ten, że ta działka wcale nie ma dostępu do drogi publicznej. Ja zaznaczyłam granicę drogi publicznej tą czerwoną kreską, no i widzicie, że granica działki jest kawałek dalej. W zależności od strony ta odległość wynosi od 40 cm do 1,5 metra. Osoba, która wyznaczała tę działkę, teraz wiem, że tego typu działek na terenie nadleśnictwa jest więcej, wyznaczyła ją prawdopodobnie trzymając się przepisów, które mówią o tym, jaką odległość od budynku powinniśmy zachować, i nie zadbała o to, żeby działka miała dostęp do drogi. Ten dostęp został wyznaczony naokoło. Widzicie ten kawałek opisany jako służebność gruntowa. Więc jeżeli chodzi o dostęp z drogi, to istnieje dostęp pieszy, ponieważ przez teren lasu można sobie po prostu przejść, ale nie można przez niego przejechać samochodem. No i to jest dla mnie spory problem. Prace, które zamierzam wykonać w tym roku, to jest przede wszystkim oczyszczenie działki z różnych krzaków i drzew, które zagrażają budynkowi, wzmocnienie fundamentów i zabezpieczenie dachu.
Fundamenty będą wzmacniane między innymi przy użyciu mikropalownicy. Jest to maszyna, która musi na tę działkę wjechać. No i teraz pytanie jest takie, jak ona wjedzie? I ponieważ mówimy o stromym zboczu, to jeżeli wjedzie od dołu naokoło, to czy na przykład będzie w stanie dostać się do części budynku, która jest położona z góry. Jeszcze przed sprzedażą, razem z poprzednim właścicielem, złożyliśmy taki wniosek o dzierżawę tego paska lasu pomiędzy moją działką a drogą. Nadleśnictwo poparło nam ten pomysł, zresztą pan nadleśniczy tutaj jest bardzo życzliwy, zaraz Wam pokażę, jaką literaturę otrzymałam od niego w podarunku. Natomiast niestety Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych odrzuciła nam ten pomysł, no i musimy się zdecydować, czy chcemy korzystać z obecnej służebności, czy spróbować ustanowić służebność od przodu, natomiast nie uzyskamy zgody na to, żeby można było przynajmniej długoterminowo przemieszczać się pojazdami w obu tych miejscach. Tutaj widzimy nieruchomość od strony oficjalnej drogi dojazdowej, a jak widać ona w tej chwili nie jest przejezdna. Jest na niej sporo takich zrębek, rzeczy, które pracownicy lasów przy wycince różnych chorych drzew po prostu zrzucili na wolny pas terenu, nie zastanawiając się nad tym, że to jest droga, no, ponieważ nikt z niej nie korzystał. Ja w przyszłym tygodniu spotykam się na miejscu z przedstawicielami nadleśnictwa, żeby porozmawiać właśnie o usunięciu drzew, które zagrażają budynkowi, które są na terenie lasów, no i porozmawiamy również o przejezdności tej drogi. Tutaj trzymajcie kciuki za to spotkanie. Ja za chwilkę pokażę jeszcze taki filmik, jak próbowałam przejść tą drogą. Nie próbuję się tutaj wysłośliwiać, natomiast no, rzeczywiście w tej chwili jest to praktycznie niemożliwe. Na zdjęciu widać Justynę, to jest szefowa firmy ogrodniczej, która będzie czyściła moją działkę. Mamy odziedziczoną po poprzednim właścicielu zgodę na wycięcie wszystkich drzew na działce. Ja absolutnie nie chcę wycinać wszystkich drzew, ponieważ jak już powiedziałam wielokrotnie na tych nagraniach, ja drzewa naprawdę uwielbiam. Najbardziej zależy mi na zachowaniu tego wielkiego jaworu, który widać na samym początku tego wideo. Natomiast musimy zobaczyć, które drzewa są zdrowe, które nie są, które mogą się przewrócić na dom. No i trochę słabszych drzew i krzaków musimy usunąć również po to, żeby sprzęt budowlany, który będzie najpierw podpierał fundamenty, a potem wprowadzał mikropale, mógł się po tej działce poruszać. Chciałam Wam też pokazać, co udało mi się, czym zostałam obdarowana w nadleśnictwie w momencie, kiedy zaczęłam zadawać pytania o historię tego budynku, historię tych terenów. Niedaleko mamy stary cmentarz, mamy też grodzisko, mamy tereny, które były wykorzystywane podczas wojny. No to nadleśniczy rzeczywiście przekopał biblioteczkę i podarował mi całą masę tych książek, dlatego ja pewnie niedługo będę chciała opowiedzieć o historii tego domu, no i zobaczymy, czy uda mi się to wszystko pochłonąć przed tym nagraniem, czy może rozłożę te informacje na kilka odcinków w miarę tego, jak będę się dowiadywała nowych rzeczy. Tutaj na sam koniec może jeszcze dodam, że jestem oczywiście w kontakcie z lokalnym i powiatowym konserwatorem zabytków. Złożyłam wnioski w jednym konkursie na dofinansowanie tego typu prac, drugi konkurs jest otwarty teraz, no i biuro architektoniczne, z którym współpracuję, jest w kontakcie z konserwatorem i próbujemy zdążyć na termin składania wniosków w nadziei, że uda się część tych prac dofinansować. To tak czy inaczej na pewno nie będzie tania zabawa i jak być może mówiłam w moim pierwszym króciutkim nagraniu, to jest projekt, który ja zamierzam rozłożyć na jakieś 5 lat. Także mam nadzieję, że za 5 lat, w 2030 roku będziemy mogli się tam spotkać i na przykład zagrać w planszówki.